Cześć kochani, Janusz Dąbrowski was wita dzisiaj i po prostu buzia mi się śmieje, fizys się zmienia, banana mam na ustach. Dlaczego? Bo wiecie co, jak już człowiek jest albo wkurzony, to zaciska zęby, a szkoda zębów, albo taką drugą reakcją jest po prostu śmiech, bo ja już, wiecie co, e, s- Bareja by tego nie wymyślił chyba, a może i by wymyślił. Życie przerasta najlepsze scenariusze filmowe. Bo słuchajcie, o czym będziemy dzisiaj mówić? Będziemy mówić o tym, jak nas podsłuchują. No właśnie i to gdzie? Słuchajcie, różne afery wybuchały w Polsce, wybuchają. Pegazusy, nie Pegazusy, jakieś tam inne podsłuchy wykorzystywane przez różne służby. Służby, no to można powiedzieć, no tak, to jest, one mają tam zapisane w tych swoich konstytucjach, papierach i tak dalej, i tak dalej. No ale oczywiście jedni powiedzmy przy władzy podsłuchują innych przy władzy i tak dalej, i tak dalej. Znaczy tych, którzy są w opozycji, ale tu to już w ogóle przerasta wszystko. O co chodzi? Udostępnię ekran, znowu posłużę się, słuchajcie, artykułem, bo lubię sobie po prostu poczytać i teraz posłuchajcie. Bardzo ciekawy artykuł, Puls Medycyny i ciągle się śmieję po prostu, bo to jest nie do wiary. Pacjenci i farmaceuci na podsłuchu. Wszyscy wiedzą o problemie. Czy wreszcie ktoś coś zrobi? Posłuchajcie, ten artykuł opublikowano 5 października 2023 roku. Aktualizacja, no nieważne, była kilka dni później. Posłuchajcie, ja nagrywam tę audycję na początku października 2024 roku, czyli upłynął równo rok. O ile wiem, nie zrobiono z tym problemem nic, ale o co chodzi w ogóle z tą dziwną rzeczą? Posłuchajcie, tylko powiększę troszeczkę ekran, żebyście również widzieli dokładnie tekst. Będzie lepiej. Więc posłuchajcie, do redakcji Pulsu Farmacji spłynęły informacje od licznych farmaceutów i techników farmaceutycznych, będących byłymi lub obecnymi pracownikami jednej z największych w Polsce sieci aptek. Wszyscy twierdzą, że poza monitoringiem wizyjnym w placówkach należących do sieci zainstalowane są również mikrofony rejestrujące dźwięk, a więc także rozmowy pracowników aptek z pacjentami podczas wydawania im leków. Ciekawie to brzmi. Ostatnio oglądałem fragment, jakiś short, gdzie wystąpili przedstawiciele różnych kabaretów. No i między innymi wychodzi pani pielęgniarka, oczywiście są oczekujący. Jeden z panów, jest jedno puste krzesełko. Przychodzi pan, akurat pan Artur Andrus grał tego człowieka ze strzałą wbitą gdzieś tam po prostu w pierś. I drugi, który tak troszeczkę dziwnie chodził, mówi, ale proszę bardzo, proszę siadać, ja pochodzę, no pan tutaj ze strzałą, i tak dalej, i tak dalej. W pewnym momencie wychodzi pielęgniarka, mówi, dobrze, pan teraz pan z marchewką w odbycie poproszę do lekarza. No i wszyscy się oczywiście rozglądają i ten oczywiście również się rozgląda, aż w końcu reaguje, mówi, wiecie co, to może ja zorientuję się, kto tak naprawdę mówiąc powinien być teraz i coś takiego. Więc oczywiście można to traktować prześmiewczo, bo tam to było już dokładnie na wizji, pana poproszę z marchewką w odbycie, natomiast tutaj wszyscy podsłuchują wszystkich, więc poczekajcie, jeszcze troszeczkę może zwiększę tekst. Będzie wam również to wyraźniej widać. Inna sprawa, że oczywiście link do tego tekstu zamieszczę w opisie pod audycją. Autorką tego artykułu jest pani Emilia Grzela. Temat nagrywania farmaceutów i techników farmaceutycznych podczas pracy, więc również wydawania leków pacjentom, nie jest nowy. Już kilka lat temu wątek ten pojawił się w reportażach m.in. publikowanych przez TOK FM.
Jak jednak alarmują pracownicy zatrudnieni w jednej z największych w Polsce sieci aptek, to nadal aktualny problem. Temat wrócił na X, dawniej Twitter, oraz forach internetowych. Puls Farmacji skontaktował się z farmaceutami i technikami farmaceutycznymi zatrudnionymi we wspomnianej sieci w przeszłości lub obecnie zatrudnionymi. Wszyscy twierdzą, że poza monitoringiem wizyjnym przy okienkach są zamontowane także mikrofony zbierające dźwięk. Mają one nagrywać pracowników, ale też pacjentów podczas realizacji recept lub zakupów innych produktów. Pracownicy, którzy skontaktowali się z redakcją, pochodzili z różnych miejsc w Polsce. Pracowali w sieci w różnym okresie i szczegóły przekazanych przez nich informacji czasami się różnią. Wszyscy jednak potwierdzają fakt nagrywania. Wszyscy chcieli wypowiadać się anonimowo. Z rozmów Pulsu Farmacji z pracownikami oraz przedstawicielami urzędów i środowiska wynika, że problem jest od dawna znany. Brakuje jednak osób, które wniosłyby skargę oficjalnie, dając tym samym asumpt do działania Naczelnej Izbie Aptekarskiej. Inne urzędy posiadające realny wpływ na rynek apteczny zasłaniają się brakiem oficjalnej skargi, niewystarczającymi zasobami i brakiem podstaw do pochylenia się nad sprawą. To może, kochani, ci z Naczelnej Izby, zróbcie to samo, co robi Urząd Skarbowy. Na przykład idzie do fryzjera, idzie do byle sklepiczku, idzie do mechanika, były te wszystkie sprawy, żarówka się pani zepsuła, po prostu przepaliła w samochodzie, więc mechanik po godzinach już mówi, że zamknąłem dobrze, ale z dobrego serca wziął, wymienił żarówkę, żarówka miała wartość 10 zł, więc one mu zapłaciły, wziął do kieszeni, nie wypisał im tam żadnego kwitu, że tak powiem, i zaczął mieć problemy. Oczywiście wybuchła afera na całą Polskę, a więc to była zwyczajna prowokacja urzędniczek, które chcą zarobić punkty u swojego szefa. No więc kontrolowane zakupy można zrobić, tak? Poproszę jeden ołówek i paragonu na przykład ktoś nie da, zapomni, różne mogą być i wtedy już się człowieka ściga. Więc zróbcie ewentualnie kontrolowany zakup w aptece i przekonajcie się, jaki to problem. Nie takie rzeczy się robi w Polsce. No właśnie, zdjęcie mikrofonu udostępnione redakcji przez jednego z pracowników. Proszę bardzo, gdzieś to było. Rozmowy kontrolowane. Przedstawiamy wybrane komentarze, jakie redakcji udało się pozyskać od farmaceutów i techników farmaceutycznych. Pani A, farmaceutka. Jako farmaceutka pracowałam w jednej ze śląskich aptek należącej do tej sieci ponad rok. Nikt nie mówi, jakiej sieci. Nie jestem tam zatrudniona od wiosny 2023 roku. Podczas podpisywania umowy o pracę do podpisu przekazano mi również dwie osobne zgody. Jedną na rejestrowanie obrazu, drugą na nagrywanie dźwięku. Otrzymałem jednak wyłącznie kopię podpisanej umowy o pracę. O tym, gdzie zamontowane są mikrofony, dowiedziałem się od innych pracowników. Nigdy nie było żadnej rozmowy z kierownictwem lub koordynatorem, podczas której zostałyby wyjaśnione powody nagrywania oraz co następnie dzieje się z nagraniami. U koordynatorów lub kierowników nigdy nie pojawiła się refleksja, że nagrywanie farmaceutów podczas obsługi pacjenta stanowi naruszenie tajemnicy zawodowej. W aptece panowała specyficzna atmosfera. Często mówiono nam, że jeśli nie mamy nic do ukrycia i będziemy dobrze pracowali, nagrywanie dźwięku nie powinno nam przeszkadzać. Oj, 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 oj. Wiecie co? Jeszcze za Stalina był taki prokurator Wyszyński, który mówił, ale niewinni nie mają się czego bać. No więc tylko winnych rozstrzeliwano. W niedalekiej przeszłości w Polsce również był pewien facet, który mówił, ale niewinni się nie muszą nikogo bać. Niewinni nie będą karani, nie będą ciągani po sądach, nie będą zamykani w aresztach wydobywczych. Nie, niewinni nie. Pacjentów nikt o tym nie informował, nie było również żadnych oznaczeń. Mikrofony były ukryte przed pacjentami. Dostępu do nagrań, także tych pochodzących z kamer, nie mieli farmaceuci ani kierownicy aptek.
Co kilka tygodni każdy z pracowników otrzymywał imienny feedback od koordynatora. Sieć kładła duży nacisk na sprzedaż zamienników, wydawanie leków w mniejszych opakowaniach dla seniorów. Leki z listy S w mniejszych opakowaniach są objęte wyższą refundacją oraz marek własnych. Pracownik każdorazowo musiał wypowiadać narzuconą przez sieć formułkę. Często za analizą sprzedaży szła dyscyplinująca rozmowa z kierownikiem. Pani O, technik farmaceutyczny. Na stanowisku technika farmaceutycznego w jednej z aptek należących do tej sieci, zlokalizowanej na Śląsku, pracowałam przez 2 lata, od 2018 do 2020 roku. Zatrudniając się, miałem już od znajomych informacje o tym, że poza kamerami zainstalowane są tam również mikrofony nagrywające pracowników obsługujących pacjentów. W chwili podpisywania umowy podpisałem również zgodę na rejestrowanie obrazu i dźwięku. Nikt mnie wówczas nie poinformował o tym, czemu ma służyć rejestrowanie dźwięku. Zarówno nagrania z kamer, jak i z mikrofonów były następnie wykorzystywane do nadzorowania pracowników. Tego, jak zwracamy się do pacjentów, czy wszystkie okienka są zawsze obsadzone, czy każdorazowo polecamy pacjentowi tańszy odpowiednik, używając przy tym zalecanej formułki. Nie wiem, kto odsłuchiwał te nagrania, ale często zdarzały się mailowe lub słowne upomnienia w rozmowach z koordynatorami dotyczące na przykład braku wspomnianej formułki. Pacjenci w żaden sposób nie byli informowani o tym, że ich rozmowy z farmaceutami lub technikami są nagrywane. Mieliśmy też uzasadnione podejrzenia, że ktoś nasłuchuje rozmów między pracownikami. Podczas jednej z rozmów z koordynatorem odtworzono mi nagranie wideo z dźwiękiem, by szczegóły mojej rozmowy z koleżanką wykorzystać jako podstawę do odmówienia mi dnia wolnego. Pani Anna, technik farmaceutyczny. W jednej z placówek należących do tej sieci pracuję na stanowisku technika farmaceutycznego od jesieni 2016 roku. W momencie, gdy byłam już zatrudniona w aptece jako pracownicy, musieliśmy podpisać aneks do umowy, w którym zawarta była zgoda na rejestrację obrazu oraz dźwięku. W aptece należącej do sieci, w której pracuję, zainstalowane są kamery rejestrujące obraz. Jedna skierowana na front placówki, druga na stanowiska wydawania leków. Poza tym przy części okienek zamontowano również niewielkie mikrofony. Są zlokalizowane w taki sposób, by były widoczne dla pracowników, ale nie rzucały się w oczy pacjentom. Myślę, że pacjenci nie są świadomi, że także są nagrywani podczas realizowania recept, podawania tak wrażliwych danych jak te dotyczące ich zdrowia i na przykład numeru PESEL. Pracownicy ich o tym nie informują. Tak jak w każdej sieci, także w aptekach tej sieci są pewne grupy produktów, na przykład należących do hurtowni farmaceutycznych, z którymi współpracuje sieć, które pracownicy powinni polecać pacjentom w pierwszej kolejności. A czego się dziwimy? To jest normalne? Oczywiście nie jest to naturalne, bo normalność zakłada normy. Te normy ktoś ustala. Normy piękna, normy żywienia, które się później zmieniają, ale co kogo to może obchodzić? Często jest to zresztą korzystne dla pacjentów, ponieważ nierzadko te produkty po prostu są tańsze. Pani Patrycja, technik farmaceutyczny. Słuchajcie, no nie mogę się powstrzymać od śmiechu. Po prostu, przepraszam, to są naprawdę jaja. W aptece należącej do sieci pracuję od 2018 roku. Niebawem planuję zakończyć współpracę. Informacja o monitoringu wizyjnym i zgoda na nagrywanie audio znajdowała się w umowie, którą podpisałam. Nagrania z monitoringu są wykorzystywane do bieżącego monitorowania naszej pracy i rozstrzygania ewentualnych spornych sytuacji, np. z pacjentami. Kamery są skierowane na stanowiska wydawania leków i front apteki, natomiast mikrofony zamontowano przy każdym stanowisku. Pacjenci nie są informowani o tym, że się ich nagrywa. W aptece nie ma takiej informacji. Żaden z pracowników im jej nie przekazuje. Czasami słyszałem, jak pacjenci pytali, do czego służy mikrofon. Koledzy i koleżanki mówili wówczas, że to urządzenie, które pozwala nam lepiej słyszeć pacjentów. Teraz pan kierownik apteki. Byłem kierownikiem zlokalizowanej w
w okolicach Krakowa apteki przez rok około 10 lat temu. Wówczas oferowano tam bardzo konkurencyjne wynagrodzenia. Sieć bardzo agresywnie konkurowała z innymi właścicielami aptek. Uczestniczyłem w przygotowaniu apteki do otwarcia, byłem więc świadkiem montażu monitoringu, kamer oraz mikrofonów, które znajdowały się przy każdym stanowisku. Mikrofony były analogowe, podpięte do dobrej klasy przetwornika analogowo-cyfrowego. Całość z kamerą była wpięta do rejestratora Dahua. Nie było żadnej oficjalnej informacji dotyczącej nagrywania dźwięku, ani dla pracowników, ani dla pacjentów. Pracownicy doskonale jednak zdawali sobie sprawę z tego, że są podsłuchiwani podczas obsługi pacjentów. Był to po prostu fakt powszechnie wiadomy. W czasie, gdy tam pracowałem, na pracowników wywierano dużą presję, by proponowali pacjentom tańsze zamienniki i suplementy marki własnej. Koordynatorzy mailowo lub ustnie wskazywali, że współczynnik sprzedaży oryginału lub do zamiennika jest zbyt wysoki. W czasie mojej pracy w aptece należącej do sieci nigdy z tytułu nagrań nie odbyła się w placówce żadna kontrola. Nie przypominam sobie również rozmowy, podczas której pojawiłaby się na przykład u koordynatorów refleksja, że nagrywanie farmaceutów i techników farmaceutycznych podczas wydawania leków i innych produktów to łamanie praw pacjenta oraz tajemnicy zawodowej. No przepraszam, ale panie kierowniku, też no po prostu jestem zbulwersowany wręcz, że u koordynatorów nie pojawiła się refleksja, że nagrywanie farmaceutów i techników to łamanie praw pacjenta oraz tajemnicy zawodowej. Ubolewam po prostu nad tym. Drugi kierownik apteki. Od 1 października nie współpracuję już ze wspomnianą siecią aptek. Jako kierownik apteki pracowałam tam przez rok w placówce zlokalizowanej w regionie zachodniopomorskim. Jedyna zgoda, jaką podpisywałam, mówiła o monitoringu wizyjnym, o tym, że w aptekach należących do sieci nagrywa się również dźwięk poprzez zamontowane przy okienkach mikrofony. Wiedziałam już wcześniej. Myślałam jednak, że dotyczy to wyłącznie aptek zlokalizowanych na południu Polski. W aptece, w której się zatrudniłam, personel otrzymał zapewnienie, że w tej placówce wspomniany proceder nie ma miejsca. Z czasem mikrofony zamontowano, początkowo przy wszystkich okienkach, po protestach personelu część z nich zdemontowano, ale przy jednym ze stanowisk pozostał. Od koordynatora usłyszeliśmy, że albo dostosujemy się do tych standardów, albo powinniśmy zmienić pracę. Zwracaliśmy uwagę, że to jest niezgodne z przepisami, ale podobnie nie usłyszeliśmy, że pani koordynator nie jest w stanie nic na to poradzić. Wiem, że zawiadomienie o podsłuchach wpłynęło do Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej, która interesowała się sprawą. Ciekaw jestem, czy się nadal interesuje. Nie znam jednak finału tego postępowania. Pacjenci niczym nie wiedzieli, ale głównym celem podsłuchów była inwigilacja pracowników. Chodziło o to, aby każdy z nich pamiętał o polecaniu tańszych zamienników leków pacjentom, ponieważ sieć bardzo dobrze na tym zarabiała. W czasie, gdy pracowałem w aptece należącej do wspomnianej sieci, z powodu braków kadrowych nie przestrzegano tej zasady nieprzerwanego dobowego odpoczynku. Co więcej, zdarzało się również, że pracownicy byli zmuszani do pracy od 7 do 21, czyli przez cały czas, gdy apteka jest czynna. Ok, chyba zbliżamy się do końca, do resume. Tajemnica Poliszynela. Puls Farmacji skontaktował się ze wspomnianą w jednej z wypowiedzi Okręgową Izbą Aptekarską. Uzyskaliśmy informację, że istotnie do Zachodniopomorskiej Izby Aptekarskiej wpłynął sygnał o tym, że w jednej z aptek może dochodzić do tego procederu. Nie było to jednak oficjalne zawiadomienie. W Zachodniopomorskiej Izbie Aptekarskiej otrzymaliśmy sygnał od farmaceutów, którzy zostali poinformowani o planach instalacji mikrofonów w aptece, w której są zatrudnieni. Udzieliliśmy im wsparcia prawnego i wskazaliśmy na możliwe zagrożenia związane z takim rozwiązaniem. Nie wiemy, czy do realizacji tego planu doszło.
ale mamy nadzieję, że nasza porada prawna pomogła farmaceutom zapobiec naruszeniu ich praw i prywatności. Chciałbym podkreślić, że głównymi poszkodowanymi w tej sytuacji są pacjenci, których dane wrażliwe dotyczące zdrowia mogą być narażone na nieuprawniony dostęp lub wykorzystanie. To oni są najbardziej narażeni na naruszenie swojej prywatności, poufności danych przez podmiot prowadzący aptekę, który zainstalowałby mikrofony w miejscu wydawania leków. Skomentował Wojciech Chmielak, prezes Zachodniopomorskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. Ojej, daliśmy tym farmaceutom całą poradę prawną. No nie wiem, jak oni to wykorzystali, ale miejmy nadzieję, że wykorzystali w celu obrony swoich praw. Tylko tak to mogę skomentować. W relacjach wielu obecnych i byłych pracowników sieci pojawia się informacja o podpisanej zgodzie na rejestrowanie w aptece obrazu i dźwięku. Czy jednak w obliczu obowiązujących przepisów fakt podpisania takiej zgody przez pracownika apteki zdejmuje z sieci odpowiedzialność? I tu adwokat. Co do zasady, nikt nie może być nagrywany bez poinformowania go o tym fakcie, bez możliwości wyrażenia na to zgody. Tym bardziej, że jeśli podczas rozmowy będą ujawniane dane na temat jego zdrowia. Inaczej rzecz ujmując, pacjent nie może być skrycie podsłuchiwany podczas rozmowy z farmaceutą, który udziela mu porady. Co istotne, bardzo często podczas wizyty w aptece pacjent musi podać swój numer PESEL wraz z kodem recepty. Na tej podstawie identyfikacja konkretnej osoby nie stwarza specjalnych problemów, a więc dochodzi do ujawnienia danych osobowych. Z treści rozmowy z farmaceutką, w tym z rodzaju i ilości kupowanych leków, wyrobów medycznych lub nawet suplementów diety, można wyciągnąć wnioski na temat stanu zdrowia, chorób, na które pacjent cierpi, czy też faktu bycia przez kobietę w ciąży, mówi adwokat Dariusz Tarabasz z Czyżewscy, Kancelaria Adwokacka. Nie znamy dokładnej treści zgody, jaką podpisywali pracownicy sieci aptek. Nawet jeśli jednak założyć, że są oni świadomi nagrywania i udzielili odpowiedniej zgody, to można mieć wątpliwość, czy faktycznie takie monitorowanie pracy farmaceutów pod kątem efektów sprzedaży jest usprawiedliwionym prawnie celem stosowania takiego środka. Farmaceuta to nie przedstawiciel handlowy. Istotą jego pracy nie jest zwiększanie sprzedaży, mówi mecenas Dariusz Tarabasz. O święta naiwności. Oczywiście farmaceuci pracujący w aptekach to są, tak jak w większości sklepów również różnej branży, są podawaczami towaru. No więc jak są podawaczami towaru, niestety, to od nich się wymaga. Proszę więcej podawać tego towaru. I koniec, kropka. Dobrze. O komentarz poprosiliśmy również wiceprezesa Naczelnej Izby Aptekarskiej Marka Tromkowa. Jak przyznaje informacje dotyczące nagrywania farmaceutów podczas udzielania porad i wydawania leków pacjentom krążą w środowisku od kilku lat. Krążą i krążą jak ćma wokół świecy, wokół lampy, i aż w końcu ktoś weźmie łapkę, packę na muchy i palnie tą ćmę ewentualnie. Tajemnicą Poliszynela jest informacja, której sieci aptek dotyczą te oskarżenia. Co więcej, sygnały o podobnym procederze dotyczą kilku podmiotów, mówi Tomków. Dlaczego więc proceder trwa nieprzerwanie od tak dawna? Odpowiedź. Problem w tym, że skuteczne zwalczanie takich działań wymagałoby, by pracownicy wnieśli oficjalną skargę lub drogą oficjalną poinformowali o tym procederze Naczelną Izbę Aptekarską, ujawniając tym samym swoją tożsamość. Pracownicy obawiają się na konsekwencji zwolnienia z pracy i trudności w znalezieniu zatrudnienia w innym miejscu. Aby interwencja była możliwa, potrzebujemy twardych dowodów na to, że proceder ma miejsce. Sieć nie boi się bowiem kontroli. Często tuż przed jej zapowiedzianym terminem, czyli kontrola jest zapowiadana. Ludzie, to nas robi w bambuko.
a więc tuż przed jej zapowiedzianym terminem podsłuchy znikają, wyjaśnia prezes Tomków. Panie prezesie, o czym pan mówi? Panu nie wstyd? Panu nie wstyd tych, nie powiem czego mówić? Ludzie kochani, podkreśla przy tym, że sam proceder pozostaje bezwzględnie bezprawny i skandaliczny. Rozmowa farmaceuty z pacjentem jest objęta tajemnicą zawodową. Nie można jej nagrywać i odsłuchiwać w imię źle pojętego monitorowania pracy pracownika apteki. Śmiech na sali. Zmuszanie farmaceuty do złamania tajemnicy zawodowej to działanie nieetyczne i powinno być traktowane jako ingerowanie w ich niezależność, za co przepisy prawa farmaceutycznego przewidują dla właścicieli aptek wysokie kary. Pozyskane w ten sposób nagrania służą do mierzenia oceny pracy farmaceuty, ale nie pod kątem jakości świadczonej przez niego opieki, ale tego, ile opakowań danego produktu zaproponował lub sprzedał pacjentom. Wszystko odbywa się natomiast pod kontrolą koordynatora, który nie musi być nawet farmaceutą. Fakt, że pracownik podpisze zgodę na rejestrację audio i wideo, nie sprawi, że proceder przestanie być bezprawny. Pracodawcy nadal będą groziły konsekwencje farmaceucie odpowiedzialność zawodowa za złamanie tajemnicy zawodowej, podkreśla Tomków. Wiecie co? Mowa trawa. Cisną mi się bardzo mocne słowa na usta. Nie wiem jak wam, ale w każdym kochani, ale po prostu to są takie bajdurzenia małego Jasia. Taka mowa trawa, takie wiecie, no oczywiście to działanie nieetyczne, powinno być traktowane tamto, siamto. Międlenie, żeby nic nie zrobić. Dlaczego? Sprawa do wyjaśnienia. Puls Farmacji skontaktował się nie tylko z Naczelną Izbą Aptekarską, ale również z kilkoma innymi urzędami, które powinny nadzorować przestrzeganie praw pacjentów oraz bezpieczeństwo wydawania im przez apteki produktów leczniczych. Z informacji przekazanych przez Rzecznika Praw Pacjenta wynika, że nie wpłynęły do niego dotychczas sygnały od pacjentów w tym zakresie, co nie powinno dziwić, skoro zdecydowana większość nie miała świadomości problemu. Nie oznacza to jednak, że sprawa nie wymaga wyjaśnień. Rejestrowanie przez aptekę rozmów pomiędzy jej pracownikami a osobami korzystającymi z usług tej apteki bez wiedzy i zgody tych osób budzi poważne wątpliwości. Podczas takich rozmów pacjenci mogą podawać swoje dane osobowe, imię, nazwisko, PESEL, także ujawniać dane dotyczących stanu zdrowia, dolegliwości zdrowotne, objawy chorobowe, stosowane leki, choroby współistniejące, dawkowania leków, które należą do szczególnej kategorii danych, a ich przetwarzanie bez zgody osoby, której dotyczą, musi mieć podstawę w przepisach prawa. Rzecznik Praw Pacjenta podejmie działania celem wyjaśnienia sprawy, zapewnił Jakub Gołąb, rzecznik prasowy Rzecznika Praw Pacjenta. Przypomina się kabaret moralnego niepokoju i tam takie stwierdzenie: ale odkrycie! Tak, ależ odkrycie. Tutaj cały ten wątek, rejestrowanie, bez wiedzy, budzi poważne wątpliwości. Takie tam bdyrdy małe. Ludzie, weźcie się za robotę, za co otrzymujecie kasę. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał w odpowiedzi, że skontrolowanie podmiotu... Oj, przepraszam bardzo, coś mi się tu przesunęło. Już wracam, momencik. Momencik. No takie czasami to są rzędy. Już. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazał w odpowiedzi, że skontrolowanie podmiotu prywatnego leży poza jego kompetencjami. Ho. Zaraz. Apteka, rozumiem, podmiot prywatny, ale tu chodzi o nasze zdrowie, nasze życie i nasze prawa. Kto w takim razie ma prawo skontrolować podmiot prywatny? Jeżeli w tym podmiocie prywatnym dochodzi do łamania prawa, to w takim razie co? Nikt tam nie ma prawa wejść?
Cytat. Pracodawca może wprowadzić szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci monitoringu jedynie wówczas, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników lub ochrony mienia lub kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Monitoring nie może zatem być stosowany w celu oceny jakości wykonanej pracy przez pracowników. Unormowanie te odnoszą się do zasad zainstalowania monitoringu wizyjnego, nie ma zaś podstawy prawnej do stosowania monitoringu wizyjnego wraz z funkcją nagrywania dźwięku. Uprawnienia do nagrywania dźwięku posiadają wyłącznie służby, np. policja, podkreślił Rzecznik Praw Obywatelskich. I co z tego, że on to określił? Co z tego, że on określił? On określił, jakie my mamy prawa i co mówi prawo. No i co? I to prawo jest łamane. I co dalej? Do Urzędu Ochrony Danych Osobowych nie wpłynęła żadna skarga dotycząca stosowania monitoringu przez wspomnianą sieć aptek. Dalej. Że jednocześnie informują, że sprawa ewentualnych nieprawidłowości w przetwarzaniu danych osobowych w sieci aptek, tej sieci aptek, jest jednak zainteresowanie UODO z uwagi na fakt, że 18 września 2023 roku do urzędu wpłynęło anonimowe pismo sygnalizujące zaistnienie przesłanek mogących świadczyć o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, a kopię pisma organ nadzorczy przekazał do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w celu wykorzystania służbowego. Przekazał Adam Sanocki, rzecznik prasowy UODO. Dodał, że w 2019 roku UODO skontrolował jedną z aptek należących do sieci w podwarszawskim Piasecznie. Cytat. Zakresem kontroli objęto przetwarzanie danych osobowych rejestrowanych za pośrednictwem środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu i dźwięku. W toku kontroli ustalono, że systemy monitoringu wizyjnego zainstalowane w wyżej wymienionej placówce nie rejestrował dźwięku, ani nie były wykorzystywane inne urządzenia umożliwiające rejestrację dźwięku rozmów. Ustalono. Zastanawiam się, czy znowu kontrola nie była, czy nie uprzedzono po prostu właściciela aptek o kontroli, a ten nie kazał zdemontować mikrofonu. GIF, Główny Inspektorat Farmaceutyczny, poinformował redakcję, że do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego wpłynęły 2 skargi, których tematem była kwestia rejestrowania i utrwalania rozmów pacjentów z personelem bez ich wiedzy i zgody. I teraz cytat. Prawo farmaceutyczne nakłada obowiązek nadzoru nad działalnością aptek na wojewódzkich inspektorów farmaceutycznych. Dlatego też przekazaliśmy właściwe pismo, ale dużo zrobili. Zastanawiam się, bo ja wiecie, też dużo piszę. Wiem, że to jest niełatwe to pisanie, więc wyobrażam sobie, jak urzędnicy, ależ oni się napracowali, żeby sformułować pismo, żeby zastosować sformułowania, które nie urażą nikogo, które jednocześnie ostrzegą być może ludzi, że nie powinni tego stosować, tych właścicieli aptek. Nie wiem. Dlatego też przekazaliśmy właściwe pismo do służbowego wykorzystania do wszystkich wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych. Potwierdzenie zarzutów w zakresie rejestrowania i utrwalania dźwięku w lokalach aptek ogólnodostępnych może w ocenie GIF może wiązać się z naruszeniem przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ukolenia poinformowała Edyta Janczewska z Reda, rzecznik prasowa GIF, Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. Słuchajcie, takie chrzanienie z przeproszeniem, że może w ocenie GIF, może, czy to jest naruszenie w ogóle przepisów? To jeszcze oni mają wątpliwości? Sprawa została ponadto przekazana również do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, UODO. Wspomniane przez Edytę Janczewską z Redę pismo zostało wysłane do oddziałów
wojewódzkich inspektoratów farmaceutycznych 27 września 2023. W odpowiedzi na nie do GIF wpłynęło jedno pismo z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego informujące, że na terenie tego województwa działa jedna apteka należąca do opisywanej sieci, co do której nie zgłaszano żadnych skarg i uwag. Nie zgłaszano, to znaczy, że nie było tam nagrywania, czy tylko dlatego, że nie zgłoszono, bo nikt nawet nie wiedział, a pracownicy tam zatrudnieni po prostu nie będą latać na skargę, bo wiadomo, że grożą im konsekwencje. Puls Farmacji skontaktował się z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Krakowie, którego przedstawiciel potwierdził, że pismo wpłynęło. Zapewnił, że WIF, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, podejmie działania w formie planowanych kontroli. Planowane kontrole to będą polegały na tym, że apteki zostaną uprzedzone na takich kontrolach. Jak dodał dotychczas w rozmowach z pracownikami WIF, farmaceuci ani technicy farmaceutyczni nie wnosili oficjalnych skarg. Natomiast inspektorat nie ma wglądu do dokumentów podpisywanych przez pracowników sieci. Podkreślił, że problematyczny pozostaje fakt, że często struktura właścicielska sieci jest rozdrobniona. Pojedyncze apteki działają pod wspólnym szyldem, ale formalnie mają różnych właścicieli. Dodał też, że głównym zadaniem WIF jest dbałość o bezpieczeństwo obrotu lekami. 3 października i w kolejnych dniach do redakcji zaczęły spływać informacje o tym, że w niektórych placówkach należących do sieci rozpoczął się demontaż mikrofonów służących do nagrywania. Pytanie tylko, na jak długo? I oto jest pytanie typu hamletowskiego. To be or not to be? That is the question. Być albo nie być. Oto jest pytanie. Czyli być z mikrofonami, czy nie być z mikrofonami. Pytanie, na jak długo te mikrofony zostały zdemontowane. Bo zaczął się huczek w sieci, w mediach, no więc zaczęto demontować to. Słuchajcie, mam czasami wrażenie, że ręce opadają. Jesteśmy robieni naprawdę z konia w tak zwane bambuko, ile tylko się da, przez różnych takich. A może posłuchajcie, jak będziecie musieli iść do aptek, to może po prostu zacznijcie pytać: dzień dobry, a czy jestem nagrywany? A co z mikrofonami? Czy macie Państwo tutaj mikrofony? Czy nasze rozmowy są nagrywane? A proszę mi pokazać, czy nie ma tam mikrofonu i tak dalej, i tak dalej. Może pracownicy aptek się zdziwią. To wówczas, jeżeli się okaże, bo pracownik może jakoś tam dać do zrozumienia oczami, jakąś dziwną miną i tak dalej, że mikrofony są zainstalowane, to dajcie do wiwatu po prostu. Do tych mikrofonów. Zagroźcie, że pójdziecie do sądu w takim razie i tak dalej, że są naruszane wasze prawa. Wykrzyczcie tam parę słów ewentualnie. Oczywiście bez wulgaryzmów, bo oskarżą was o to, że stosujecie w przestrzeni publicznej słowa wulgarne i tak dalej. Nie wiem zresztą sam, jak to rozwiązać, ale w ogóle ten cały artykuł świadczy o tym, że jest totalne bezgołowie, bez woli są urzędy. To po co oni w ogóle są zatrudnieni? Do czego są zatrudnieni? Otrzymują pobory, otrzymują niewąskie pensje. I co, nic nie potrafią zrobić? Bezwolni tacy są? Słuchajcie, do tych wszystkich problemów zdrowotnych, które my mamy jako Polacy, Polki, Polacy, jeszcze takie dochodzą różne rzeczy, o czym ja się dowiedziałam niedawno naprawdę z potwornym zaskoczeniem. Nie wiem jak wy, czy wiedzieliście o czymś takim. Myślę, że wielu z was też, kochani, nie miało żadnej świadomości. Wiecie co? Może zróbmy coś jednak. Nie bójmy się w końcu. Niech każdy zrobi we własnym zakresie. Wy nie jesteście pracownikami aptek i macie prawo pytać w takim razie. Proszę pana, proszę pani, czy u was w sieci, w waszej aptece są mikrofony? Bo jeśli tak, to od razu powiem, że jest to nielegalna sprawa i to jeżeli niech to zostanie nagrane. Przynajmniej po prostu takie masowe działania mogą odnieść skutek.
Bo jeżeli będziemy się nadal zgadzać na tego typu rzeczy, na wszystko się w ogóle często zbyt zgadzamy, a dobra, cichosza, to wlazą nam na kark po prostu. Opór, sprzeciw, brak naszej zgody. Trzymajcie się do następnego nagrania. Papatki. Aha, jeżeli Was audycja zainteresowała i sposób przekazania tych informacji, uznacie je za dobry, to dajcie lajki, subskrypcje, napiszcie coś w komentarzach i sprawa załatwiona. Dziękuję. Trzymajcie się. Najlepszości dla Was.